Patrzcie na to, ale to jest wielkie. O, własność portu lotniczego. Tego to się nie spodziewałem w tym miejscu. Wow. Ej. Ja pierdzielę. Jest chyba, nie wiem, 2 w nocy, bo żeby dojechać do Lucjana, który jest tutaj, no to musiałem jechać tak naprawdę 3 godziny i to jeszcze po pracy. W ogóle, Lucjan, gdzie ty mnie prowadzisz teraz? I zaraz tutaj dojdziemy do bardzo ciekawych budynków, w których co nieco będziemy mogli poodpalać lampy. To już mi się podoba. Mówiłeś faktycznie o odpalaniu, ale powiem szczerze, nie kojarzę, żebyś... Ej! To my tak blisko jesteśmy? Zobacz. No. Ja pierdzielę. To Jest tylko jeden hangar, czy więcej tego jest w ogóle? Jest 5 ogólnie, z czego są 2 dostępne. Aha, czyli rozumiem, że 2 są po tej złej stronie mocy, tak? Nie, one są wszystkie ogólnodostępne, tylko 3 są zamknięte. Okej, no dobra, chodźmy, zobaczmy, jak to wygląda, bo naprawdę... Oho, coś leci. Pierdziele. I tu z tej strony można wejść do niego? Czy to jest jakieś takie ślepe wejście? To jest wejście, tam Okej, masz dobra. taką bramę metalową w środku. Okej. To jest przejazd. Ale w ogóle jakby się uprzeć, to by się dało wejść na górę, ale chociaż powiem szczerze, że nie zamieniłem tych butów, więc raczej sobie daruję wchodzenie na górę. Ale... Dobra, to jest jeden. Ten jest w sumie położony tak, że chyba tu będzie najmniejszy przypał z tego, co mi się wydaje. Tak. Chodźmy szybciej, bo czas goni, a jeszcze jest do włączenia prąd, który widzieliście na zajawce tego materiału. A już myślałem, że to będzie wejście do tego drugiego. Nie, to jest ten sam. Nie, to masz ten tu bliższy, można powiedzieć. Ten las wygląda strasznie. Powiem szczerze, naświeciłem sobie tą lampą po oczach i teraz jak patrzę w dal, to myślę, że co chwilę widzę hangar, a to po prostu... Nie, no tu masz hangar. A, tak? Tak. Ale mi ten prostokąt z tej lampy się tak odbija, bo ona chyba tam świeci na 100%. Ogólnie jakbyście chcieli taką latareczkę, to ja tutaj dziękuję Olightowi, znaczy dokładnie Militarium za Olighta, to jest Marauder Mini, jeszcze wersja zielona, którą od nich dostałem i powiem wam szczerze, zakochałem się w tej latarce, mimo tego, że ona ma tylko 7000 lumenów, tylko i aż, to naprawdę jest, bardzo dobrze leży w dłoni, to mi się bardzo w niej podoba. I dlatego na ostatnich odcinkach ona bardzo często się pojawia. W sumie już myślę, że co najmniej od pół roku. Tam już widać światła, osiedle, jeszcze i kolejny hangar. Ej, ten jest otwarty jednak, a ty mówisz, że on jest zamknięty. Te 2 hangary, które są dostępne. Ale kurczę, no to jeden jest tamten, którego minęliśmy przed chwilą. A Tu jest następny. I on jest, bo ja zrozumiałem ciebie, że ty powiedziałeś, że ten też jest zamknięty. Nie, to są Coś mówiłeś o jakichś kamerach w samochodzie. To ten? To od tamtej strony. Okej, czyli musimy za bardzo nie Także podchodzić tu do jak na płotu. razie jesteśmy bezpieczni. Ja ci powiem, w którym momencie tak musimy bardziej uważać. Ej, tu normalnie są jeszcze kabelki, faktycznie. Taki daszek gustowny. Ale te przełączniki się tak ja myślałem, że gdzieś przejdziemy, a tutaj... Nie, to jest takie pomieszczenie ślepe. Że tam kontynuujemy podróż lasem. A to czekaj, nie wejdziemy do środka? Sobie wejdziemy, Od drugiej bo tu wrota masz zamknięte. Aha, no okej. Musimy wejść od tamtej, tak w tamtym to przejście było. No. To musisz kontynuować tak jak szliśmy wtedy. Czyli musimy iść od drugiej strony, dobra, żeby... No tak, dobra, skoro wrota są zamknięte... I to robi też takie wrażenie, bo jest, można powiedzieć, zamknięty. Ale ta górka, powiem szczerze, jest niezła. Ej, ale tak na sanki sobie tutaj zjeżdżać, to kurna. I teraz trochę by trzeba było oszczędniej ze światłem. Mówisz? No. Okej. To na szczęście ta latarka ma taki tryb, że możemy zrobić tak. O, tu jest jakiś napis. Jesień 9.3 WKUR WKU Radom Gumiś z Radomia. Pozdrawiamy Gumisia z Radomia, tutaj z 93. WKU to co będzie? Wojskowa Komenda Uzupełnień czy Komisja Uzupełnień? Ej, tu są zamknięte te drzwi. Auto.
O cholera. Tak jak widzieliście na przebitkach przed chwilą, całe szczęście, że ja wyłączyłem latarkę, Lucjan się odsunął z kamerą, no bo ten samochód to właśnie był ten samochód, o którym wspominałem, więc jak teraz nas nie zauważyli, to bardzo dobrze, bo podejrzewam, że teraz pojechali na jakąś kolejną kawę, pączki, no bo w końcu mają nocną zmianę, ale teraz to możemy zaświecić znowu. Mam nadzieję, że nie jeżdżą po dwa. Nie. A tu już przed tobą płot jest. A, faktycznie. Także tu No i wejście gdzie jest? i teraz no szybko tu. A, Ta ścieżka prowadzi. ścieżka szczęścia. O, własność portu lotniczego. A to jest akurat podpucha. To robił ten gościu, co tutaj mieszkał. A, ale jaki śmieszny ten. Dlaczego ma ten gwiazdy tutaj? A, to ja zapraszam do środka. O kurde, to jest po rosyjsku. Tak, Ja pierdzielę, ej, co to w ogóle jest za klimat? Jeszcze Z. Także to był taki gościu, można powiedzieć, dość odklejony. O Jezus Maria, jeszcze ten SSR. To w końcu oni byli pierwsi? Tego to się nie spodziewałem w tym miejscu. Ja pierdzielę, gdzieś ty mnie zabrał. Mieliśmy prąd mieliśmy nie odłączać, mieliśmy prąd podłączać. A tutaj mamy Putina. Nie wiem, co jest dalej napisane, ale jeżeli wiecie, to możecie mi to... No, to tylko harnaś. To możecie tutaj nam to przetłumaczyć. Ja pierdzielę, tu jest jeszcze Stalin. Kurczę, co tu w ogóle jest grane? Jeszcze to Z. Tu jeszcze chyba nawiązania do tej chińskiej partii robotniczej. Chyba tak, jakieś ten krzaczki, China Export i tym podobne. Z tym piecem chciałem powiedzieć, że zobaczcie, to jest bardzo podobny piec, tak jak był w Okrąglakach. Z drugiej strony można powiedzieć, że jest tak samo podobny jak większość z tamtego okresu, no ale no... Z tej samej fabryki pewnie. No to akurat tak, bo wtedy były te czasy, kiedy jeszcze mieliśmy fabryki w Polsce, teraz mamy co prawda je nadal w Polsce, ale już nie są polskie. No, cóż, tutaj myślę, że nie będziemy tak mocno wchodzić na politykę, bo ja czasami za bardzo się robię polityczne, tak przynajmniej się wydaje, ale możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ej, od czego to są drzwi w ogóle? To masz tą używaną oponę od stara, jak to klasyk mówi, i drzwi tak samo od stara. Aha, ja A tam pierdzielę. jeszcze masz ławeczkę z zabudowy do transportu żołnierzy na pace. Aha, no to fajna. A, ta ławeczka składana, okej, Tak, dobra. to jest... Bo ta ławeczka to chyba nie jest Nie, taka... to jest regał. Ja pierdzielę. Ogólnie- Ej, w ogóle zobacz, że on nawet narysował jakiegoś astronauta. Pierdzielę. Dobra, chodźmy Ogólnie teraz. tutaj w No. tych wszystkich hangarach o wiele więcej tego wyposażenia było, ale no jak wiemy, tutaj tak jak czasami rowerem przejeżdżam, to normalnie ludzie autem przyjeżdżają, się nie pierdzielą i wynoszą stąd sprzęt w ciągu dnia, także Aha, ja pierdzielę, no ale w sumie to jest tak trochę, nie wiem, bez sensu. i na ale... pełnym przypale, także. Aha, tak, no wtedy nie trzeba się chować, tylko wszystko widać. Dobra, co idziemy szukać? Do następnych pomieszczeń. A, bo tu da się przejść dalej. Teraz mamy no rozdzielnię elektryczną, nie wiem ile z O. niej zostało. Jak miło. A, no tak trochę Ja mało pierdzielę. zostało. Te lampy no jeszcze 2 miesiące temu, jak byłem w całości była, już są Aha. urywane. Tutaj widzę, że Aha. prawie miało być zwarte tutaj zasilanie tej rozdzielnicy. Drzwiczka już też, bo ogólnie drzwiczka były poukładane tutaj, Aha. a widzę, że już drzwiczek w ogóle nie Ja ma. pierdziela. Też poniszczyli. Ale nie wszystko wyciął. Tutaj niektóre te szyny, te pajęczyny są. Ale to w ogóle jaki... Dziwna rzecz, co to jest? Co to miało być? Jakaś To taka chyba przepięciu? jest ochronnik przepięć, wiesz? Tylko jeden zamontowali na jedną fazę? No tylko na uziemienie. Czy na fazę. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. A tu jeszcze było... A, jest taki halogen i czerwone światełko. Ej, wielkie są te drzwi. Ja pierdzielę, one się jakoś obracały czy przesuwały? Nie, się przesuwały na boki. A, bo te... A, bo tu szyny są, czy nie? Masz A normalnie szyny. faktycznie, ty. A, no jest, dobra, kawałek, teraz tak szukałem, gdzie jest ta szyna. Ja pierdzielę, ale to jest wielkie. Ciekawe, ile to waży tak naprawdę, bo na pewno od cholery. Muszę sobie wyobrażać, czy to, nie wiem, są jakieś 2 takie wagony, czy jeden. O kurczę, blade. Dobra, dawaj, bo tutaj jest wejście. Ale jakie z...
Ale zobacz, jak tam jest napisane. Wentylacja. Ja pierdzielę. Co? Tu zerwali, tu jeszcze ostatnio cała instalacja Tak? była. Ja ci jeszcze chciałem mówić, że muszę tu przyjść, Aha. żeby to odpalić. Aha. Bo wszystkie kable, wszystkie lampy tu były. Może to jest na Wi-Fi po prostu. Ale Ale no, ja szkoda. pierdzielę, nie zdążyłem tego No. odpalić. No. No zobacz, Ja nawet jest żarówka zbita. To też jest na 24 czy na 203? Nie, na To 230. były 230. Pierdziela. Ale co za gówno, ja pierdzielę. Może ten koleś tak malował. No tu miałeś główną puszkę w tym miejscu. No. Tu ci przychodziło zasilanie z rozdzielni i wiesz, się chciałem wpiąć po prostu. A, no to faktycznie byłoby prosto. No. Ja pierdziniczę. Niestety. Ale tutaj jakiś brzydkie ten osprzęt taki. No to już na lata 90. bardziej. O kurczę blade. Wow. O kurna, to też... O, nietoperz. Tak, tutaj Tak. każdy handel swój nietoperz ma. Tak. A, i tu już przewody też są odcięte. Tak, ale nie tylko tu, bo też i tutaj. Bo to są cofnięte te, co idą do pomieszczenia tam z boku, wiesz? A, bo ktoś się wciągnąć chciał. No. Ja po prostu pierdzie- wiesz, Ej, ale z drugiej strony to też by się dało włączyć to No w tym światło. momencie tak. No bo jest i to, tutaj, cała ta pyta, która przychodziła tędy przez ten kanał kablowy, który jest swoją drogą... W czym to jest w ogóle zategowany? To jest, proszę Ciebie, uszczelniacz do uszczelniania szyby w kabinie. W Serio? samolotach odrzutowych, tak. Aha, okej, czy to nie taka przykładowa maść, tylko... Nie. Ej, w ogóle tu są jakieś 19, 77? Tak. 19 x minus, raczej 1, no ten, 19 września To 77 jest roku. chyba jakaś data konserwacji, bo te hangary powstały w latach 50. Aha. Ej, to czyli powinniśmy znaleźć, nie wcześniejsze? Na którymś przęśle? Nie, raczej... Nie, tu tylko są z tego przeglądu z 77. Okej. Ale to w sumie o tyle dobre, że to można świecić, bo skoro drzwi są zamknięte, jaki tu jest straszne echo. A piernicze. Kurczę, gdyby mieć faktycznie jeszcze jeden akumulator, to można byłoby to włączyć, chociaż zobaczycie to w hangarze obok, bo tam już są przygotowane te przewody. I trochę spoilerując, no to w tym drugim hangarze z kolei nie ma czerwonego, więc jakby połączyć dwa, to byłby kompletny sygnalizator. Ja pierdzielę. Ej, dlaczego oni uziemienie pomalowali na czerwono? No podejrzewam, że im zostało trochę farby i tak pomalowali. Nie ma kto tam zgodnie z... Ej, to jest to świat ten, od tego klosza. Specjalnie ktoś to I tu potem... jeszcze ostatnio szły przewody do tego i by można było wtedy, jakby była kompletna ta instalacja, tu z oryginalnego włącznika O kurczę, włączyć. lala, ale to musiał być... Ale że Klimacik, niestety no. złumiarze nie próżnują. No niestety. Sup. A No i pierdziela. masz 230 do tej głównej, 24, no to miałeś te A pierdziela. mniejsze. No dobra, co? Idziemy na zewnątrz i idziemy do tego drugiego hangaru. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj jest fragmencik, gdzie włączyłem to światło, chociaż nie jest to do końca mądre. Ale zobaczcie na to. Już tutaj powoli widać ten budynek. Zobaczcie na to, jaka konstrukcja. Możecie się domyślać, że jest to już coś militarnego. Tutaj. O kurczę blade, patrzcie na to. Ale to jest wielkie. Ja pierdzielę. Po środku lasu, tam jest jeszcze taki kolejny, ale on jest jeszcze bardziej przypałowy. To jest wielki hangar, w którym razem z Lucjanem włączymy prąd. Lucjan już tutaj wszystko wybadał i okazuje się, że część oświetlenia jest na 230, te wielkie oprawy rtęciowe. Te boczne światełka są na 24. Patrzcie na to, jaki tu jest sygnalizator w ogóle i podpisane kabelki. Tutaj Lucjan wszystko przygotował. Prawie że dokumentacja techniczna powstała do tego, jak to uruchomić.
Jak myślisz, to zadziała? Czy ktoś coś mógł ukraść i już nie działa? No raczej wątpię, bo lampy dość wysoko są. Także Ej, to są w ogóle miedziane przewody. no ja właśnie w szoku byłem. Ja pierdzielę, miedziuszka. To nawet dobrze nie widzieli, że to miedziuszka. W sensie, no podejrzewam, że wiesz, to już dość wysoko było, to się nie chciało. No ale nie, no pewnie jakby je zszarpał, to pewnie by pospadało. Jaki bezpiecznik tutaj, ja pierdzielę. No wiesz, coś tam trochę bezpieczeństwa musi być. No i te złączki Wago, tutaj Wago, jeżeli chcielibyście tutaj podziałać, to bardzo chętnie na Urbex będę zabierał te złączki, żeby podłączać nie krokodylkami. O, czyli tutaj Tutaj mamy źródło prądu. tak, klasyczek, przetwornica. Tylko, że ta tym razem ma 2 kW z tego co widzę. Ja pierdzielę, akumulator samochodowy. Musicie dać koniecznie suba, bo zobaczcie, że to trzeba było tachać przez las, a zaraz zresztą widzieliście na początku, jak szliśmy tutaj, bo jest to dosyć spora droga. No dobra, obwód 230 mamy gotowy, jeszcze 24. I ten 24 dłużej może działać, tak? No tyle, na ile to pozwala. No dobra, tak mniej więcej ile, bo musimy oszacować jeszcze, porobić zdjęcia jakieś. Ja jeszcze tych akumulatorów tu nigdy nie rozładowałem do zera. A ile czasu się bawiłeś z tym? 20 minut świeciły. Okej, czyli bez problemu jesteśmy w stanie zrobić foty. To wydaje mi się, że to będzie najbezpieczniejsze, żeby włączyć 24, ustawi się aparat, zrobi się kilka fot, a potem odpalimy resztę, więc czekajcie do końca. To jest no bardziej ograniczone czasowo. Tak, ale będziemy wszyscy mieli ustawiony aparat, jakiś fajny kadr i wiesz, a to można łatwo włączać i wyłączać po to, żeby tylko na chwilę zaświecić. Później się na ten sygnalizator możemy przepiąć też. No oczywiście. I teraz tutaj mamy 2 akumulatory i łączymy je szeregowo, Dokładnie. żeby napięcie było wyższe. Też jakieś dziwne rzeczy latają, widzę. No dobra, Dobra. możesz tam na hałas skierować. Czekaj, wezmę ten. No dobra. Wow! Ej! Ty, jak na 24, to całkiem jasno to świeci. Zobaczcie na to. Po ile to jest lat opuszczone? Tu są każdej chyba stówę masz, nie? Ale w sensie ile lat to jest opuszczone? Ten hangar może być opuszczony od lat gdzieś 90. Czyli tak na dobrą sprawę od 30 lat tutaj się nie świeciło światło. Tak prawie od 30. No za wyjątkiem tego, że ostatnio to włączałeś, żeby przetestować. Można powiedzieć, ci konserwatorzy, co likwidowali, to oni to doprowadzili do takiego stanu, A. bo to przez wiele lat po opuszczeniu zamknięte było. Teraz można powiedzieć, ze względu na prace likwidacyjne, można powiedzieć, że się w miarę tutaj dostęp zrobił. No tak, no bo w sumie nie ma żadnych szlabanów ani nic, po prostu jest droga w lesie, która się kończy hangarami. Jeszcze jest niedaleko tutaj taki parking śmieszny. O kurczę. Czyli te 24 V, no to kurna działało całkiem nieźle. No, właśnie ogólnie pozwoliliśmy sobie zrobić kilka zdjęć, więc wbijajcie koniecznie na Instagrama, a jak chcecie to zobaczyć, te zdjęcia na żywo, to widzimy się na Urbex Fotografii, co nie? Dokładnie. Więc tutaj niżej macie też namiary i w opisie. A teraz przyszedł czas przetestować maszynerię Lucjana, którą tutaj widzicie, tą nie stację zasilającą, tylko przetwornicę i akumulator z samochodu. A tu są, po ile watów mają te lampy? 250 watów na sztukę. A się Aż. palą 4 tylko. Się nie Okej. palą 6 wszystkie, bo część niestety spalona jest. Ja Jakby pierdzie- trochę niżej były, to byśmy coś pokusić. Czyli tak naprawdę mamy kilowat Kilowat. w rtęci. Ja pierdzielę. To naprawdę wy możecie sobie myśleć, że tam ojej, dobra, jakieś żaróweczki, no nie są żaróweczki, tylko lampy, a one na start potrzebują dosyć sporo prądu, a zobaczcie na to, że tutaj musimy przetworzyć 12 V z tego akumulatora samochodowego, który tutaj ma datę 2023. To taki świeżaczek. Pewnie już będzie wymordowany przez to wszystko. Tutaj jest przetwornica. Przetwornica to jest takie urządzenie, które tutaj z napięcia stałego z akumulatora po prostu zrobi, zobaczcie, po prostu 230. Tutaj normalnie są takie gniazdka jak na ścianie, chociaż to są to takie suko, czy jak tam się zwało. I to idzie wprost do tych kabelków tutaj, które już Lucjan parę dni temu opisał po prostu, żeby było wiadomo, które są do czego, bo jak widzicie,
Ty, ile czasu ci to zajęło tutaj? No tam z godzinkę trzeba było to poświęcić. No właśnie, no więc Bardziej to dość stare przewody są i izolacja dość twarda, także... jeszcze to mnie ciekawi. No to później, Ale- to masz te trzy przewody, co Okej, dobra. Ale zobacz, to też co mnie tak tłumaczy, dlaczego te akcje odpalania są taką rzadkością. No bo kurczę, już mówisz tutaj, masz kilka kabelków, okazuje się, że musiałeś tutaj ślęczyć Tak, godzinę tak. i to jeszcze uważać na ochronę. Co prawda, która typowo nie pilnuje już tego terenu, bo już tego nie używają, ale zakład obok. tak, zakład obok, ten zakład obok na szczęście teraz nic tam nie lata, ale możecie się domyślać, co to jest. W ogóle tam jest jakaś ciekawa skrzyneczka, tam się coś świeci w niej? Czerwona kontrola. Czyli jednak da się też włączyć. Świeci, tylko który z tych przewodów, ja akurat go nie mam oznakowanego, bo uznałem, że to jest dość mało ciekawe. No tak, no zgadza się. Chociaż łatwo go znaleźć, bo tutaj idą jakoś tak ta para po No prostu to ich. tak łatwo nie jest, uwierz mi, próbowałem tak No tego i- szukać i... Nie, no jak? No to są te, bym powiedział. Dobrze, Rafał, skończymy na jedno. Twój udział na lokalizacji Tak. obwodu. Sprawdzimy. I tam jeszcze musimy to sprawdzić, ale tam pójdziemy potem, bo widzę, że tam jest przejście gdzieś dalej. Tam jest wyjście na zewnątrz. Dlaczego psujesz tak historię? Nie, no dobra, no tam jest wyjście na zewnątrz, zgadza się. Dobra, Lucjan, odpalaj maszynerię, bo tam już kamera sobie kręci. Mam nadzieję, że jeszcze tam stoi. Nie zabrały. Tak, sarny nie zabrały. W ogóle musicie wybaczyć, że dzisiaj świecimy... Tak, bo mam tutaj oczywiście tą tam gdzieś w kieszeni tą lampę wideo, ale ona się rozładowała... A, poczekaj. A to jest ta naładowana. Zmiana oświetlenia. Tak, nie, no już użyjemy tutaj tej lampy Newella. W ogóle Newell naprawdę bardzo fajne są te światełka, bo nadal działają, a to już jest 3. rok. Ty ile już to używam? No już na pewno 3 lata. Tak, i nadal działają, więc warte. Dobra. Wciśnij magiczny przycisk. To jest pewnie czerwony przycisk, tak? Nie, tu niestety jest czarny i czerwona wtyczka. Okej, czyli nie będzie czerwona jak subskrybuj. No niestety nie. Teraz tak, załączamy samą przetwornicę, tu już wzbudziła się i teraz tutaj mamy główny włącznik, teraz nie wiem, czy Rafał chce czynić honory, czy Rafał... No dobra, okej, dobra. Załączamy ten obwód. To Legrand, kurczę blade. Dlaczego nie jakieś tam droższe bezpieczniki? Dobra. Wow, ty, 6 się świeci. Tak, ale one się nie rozświetlą. Ja pierdzielę. One startują. Zobaczcie na to. Normalnie świeci się, a przynajmniej się rozgrzewa 6 takich lamp rtęciowych i wiecie co? Ja teraz biegnę do aparatu i zrobię wam zdjęcie, bo problem jest taki, że to strasznie dużo prądu żre i ten akumulator zwyczajnie padnie po kilkunastu sekundach, więc tutaj muszę wykonać stop, przełączyć aparat w tryb foto i robimy zdjęcie. Na razie widzę, że to zdecydowanie słabiej świeci, więc czekamy, aż się te lampy rozświetlą. Widzicie, że robi się zdecydowanie jaśniej i jaśniej i jaśniej z każdą sekundą. Dobra, zdjęcie wyszło. Ale nie no, jaki to jest klimat, ty. Naprawdę zarąbiście, że... Jak większy zapas mocy byśmy mieli, to może by wystartowały wszystkie. No bo... Ta największy opór ma, czy... Coś może być, dlatego... Startować. Tak, bo ona się jarzy lekko. Ona jarzy z początku, próbuje. Ty czekaj, a jak wyglądają sytuacje? O kurde, to jest ciepłe, ale... To jest ciepłe. Ile tutaj możemy mieć? Ze 100 amperów teraz? No 100 amperów. No, ja... Nie, mamy więcej niż 100 amperów, no bo się świeci 5 lamp. A no tak, dobra, czyli 250 razy 5. Kurczę, to... No pudełeczko jeszcze jest chłodne. Pudełeczko to jest, że sobie dotknij słupek minusowy. Nie, taki przyjemnie ciepły. Przyjemny, a to widzisz, to tak poprawiłem styk, to... Tak, bo się nie grzeje. No, słupek... Ty czekaj, coś się pali? Czy nie? Nie, no to tylko przewody się grzeją. Serio? One są aż tak gorące? No. Ja pierdzielę, ej! Bez kitu, on już jest, patrzcie na to, on już pod palcem normalnie się... Dlatego ja je tak rozsunę. Ja pierdzie... No tak, bo się jak izolacja się przetopi, to po prostu by się zwarło. Ja pierdzielę. Mamy jeszcze kilka sekund, aby porobić foty, bo... Korzystaj z okazji, bo Tak. ten akumulator
Podejrzewam, że to będzie już jego ostatni raz. Oho, ile to wytrzyma? O stary. Ej, to jest normalnie nadal ciepłe. No ponad 100 amperów, także się nie ma co dziwić. Nie no kurczę, no już tak stygnie. Tak, na akumulator to tak? Nie no, zimny jest w sumie. Sam akumulator jest zimny, ale słupki masz ciepłe. Tak? To się już może... Ej, no faktycznie. Nie, spokojnie, jest niskie napięcie, żeby poraziło, ale cieplusie są, fajne takie. Akurat na zimną noc. No to przed Takie cycki. Przed prawieniem styku to on się tak, ten minus grzał, że nie mogłeś tego chwycić. Ja pierdzielę, no tak. Ale to wiesz, takie... No i właśnie to jest dlaczego musi być dobry styk na danym połączeniu, żeby po prostu nie było strat i żeby to się nie grzało i nie Wystarczyło skwierczyło. tylko odkręcić, przemyć benzyną ekstrakcyjną, skręcić i... No tak, bo pewnie tam taki nagar jakby się zrobił na tym, czy jak tam zwać, ten utlenianie. Och, no dobra. I tutaj jeszcze mamy Ten sygnalizator. A, czy są te 3 do niego, tak? Dobra, Lucjan już skończył to odpalanie, naprawdę stary, dzięki wielkie, ale teraz trochę ja się pobawię prądem, no bo w końcu jesteśmy u mnie na kanale, więc no muszę coś tam gmernąć. Niestety 230 już zostało rozładowane, bo ten akumulator myślę, że umarł. W ogóle w tych kabelkach tutaj jest zasilanie tego sygnalizatora, który tutaj widzicie. No, jak widać brakuje czerwonego, ale myślę, że to nie problem, więc musimy odpiąć te tutaj końcóweczki Wago, jak chcecie, to ja się polecam ogólnie. I wiemy, który to będzie kolor? Nie. Także słuchajcie, obstawiajcie w komentarzach, który kolor zaświeci się jako pierwszy, więc macie do wyboru. No w sumie to 2 kolory, bo chyba, że uznajemy, że główny to jest tak naprawdę czerwony, bo może ktoś by napisał, że pomarańczowy akurat się zaświeci żarówka już słabo i będą obydwa pomarańczowe. Dobra, mamy drugie wyprowadzenie i... O, pomarańczowy, jak miło. Awaria. Tak, dokładnie tak. Dobra, ja zostawię podłączone. Lecimy z kolejnym. O! I teraz mam nadzieję, że będzie zielony, taki go urbexowy. O! Znów trafiłem. Pamiętajcie, że zielony to jest kolor Go Urbex, chociaż ten jest taki bardziej taki morski, jakby to powiedzieć. No ale zielony to zielony, więc lecimy teraz z czerwonym. No, o Jezus Maria, brakuje mi wysokości. A już mam 2 metry. O, To słaby styk. tak. No i działa. Czerwone jak przycisk subskrybuj. Wiem, że żebram o suby, ale chciałbym po prostu, żeby ten algorytm bardziej tam ruszył, no bo wiecie, jak jest YouTube. Jedno promuje, drugie mniej, także cała moc w was. Kurczę, no aż żal to wyłączać. Gdybym chciał w ogóle podłączyć pod taki sterownik, żeby chociaż sobie to tam przełączało, że teraz jest czerwone, potem żółte i tak dalej. Ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Myślę, że zostawię zielony i zrobię kilka fot po prostu tutaj. Możecie oczywiście na tym Instagramku zobaczyć. Dobra, musieliśmy to w końcu wyłączyć, no bo naprawdę to wszystko sporo prądu zżera. Ogólnie przychodzę do was tutaj z taką pewną informacją, więc proszę was, wysłuchajcie. Oczywiście za ten odcinek dziękuję bardzo Lucjanowi, bo bez niego tak naprawdę tej całej akcji by nie było. Chciałbym jeszcze podziękować patronom i też dla patronów i dla wszystkich, którzy chcą mnie wspierać. Mam ważną informację. Właśnie utworzyłem konto na Patronite, więc tam teraz możecie mnie wspierać. Ogólnie od razu wam powiem, że YouTube tym wspieraniem no, zabiera tak naprawdę chyba tam z 30 czy 40%, więc to jest naprawdę sporo. Większość tej kasy, którą wpłacacie, no to tak na dobrą sprawę leci do Google'a. Więc jeżeli przeniesiecie się na Patronite'a, no to tam wtedy tych procentów jest zabieranych mniej. Także zachęcam do tego, jeżeli chcecie mnie wspierać. Oczywiście z góry naprawdę dziękuję, bo momentami, gdy mniej filmów tworzę, a muszę wam powiedzieć, że gdy tych filmów nie wrzucam na kanał, to nie przestaję z nagrywaniem. Po prostu wiele tematów się nawarstwia i niestety no nie wszystko dam radę na czas zrobić. No ale najważniejsze, że naprawdę bardzo fajne obiekty zrobiłem. I odnośnie tego Patronite'a to sytuacja wygląda tak, że tam też można wrzucać takie filmy dla wspierających, więc ja w ogóle planuję zrobić taki mek i zacząłem go robić, więc to już jest postęp, że już coś się dzieje. Zrobiłem taki własny serwis VOD, na którym będę mógł patronom
czyli wam po prostu udostępniać te materiały, no bo na Patronite wiem, że jest limit długości tego wideo, a jednocześnie jak powiedzmy przejdziecie z YouTube'a na Patronite'a, no to nie będziecie mieli dostępu do tych materiałów dla wspierających, co rozwiązaniem jest w sumie po tym, jak jesteście patronami. I to też się tyczy do tych, którzy są i się nie odzywają. Słuchajcie, jest w ogóle tajna grupa facebookowa, więc fajnie jakbyście po prostu napisali do mnie na maila kontakt@gourbex.pl, wysłali po prostu swój nick, kim wy tam jesteście na tych patronach wspierających i wtedy dodam was do tej grupki facebookowej. Od czasu do czasu, dosłownie od czasu do czasu coś tam wrzucam, ale tam będę mógł wam wszystkim właśnie przekazać info, żebyście założyli konta na vod.gourbex.pl. To jeszcze robię, buduję, ale konta już niebawem będzie można zakładać i tam po prostu uzyskacie dostęp do tych materiałów. One będą podzielone trochę progami, ale jednak zawsze dla tych, którzy na przykład wsparli mnie jakimś donatem i tak dalej, czy wspierają powiedzmy właśnie na tym Patronite, będzie po prostu zrobiony ten dostęp, więc niezależnie gdzie, będzie można oglądać dodatkowe materiały, szczególnie te zza kulis, takie surówki, surowe z różnych urbexów, bo tak jak wiecie, nie wszystko wrzucam, część materiałów czeka długo, a część tak naprawdę nigdy nie pojawi się jako publiczne, no z różnych względów, a po prostu dlatego na przykład, że chciałem niektóre rzeczy zachować tylko dla wybranych. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym odcinku. Lecimy, bo już latarki nam padają, bo już minęło chyba za 2 godziny.